Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dziś mam dla Was przepis na tradycyjne domowe pączki, które są puszyste, mięciutkie i bardzo smaczne. Takie domowe pączki nie zawierają żadnych sztucznych dodatków. Tutaj widzicie te pączki z marmoladą, ale możecie użyć innego nadzienia, np. budyniu, masy makowej, kremu czekoladowego czy ajer koniaku. Polecam te domowe pączki na tłusty czwartek. Zapraszam do oglądania. Na początku szybciutko wyświetlę Wam listę składników, do której możecie wrócić w każdej chwili, w której będziecie potrzebować. Składniki znajdziecie też w opisie filmu. Jest to przepis na ponad 20 pączków. Jeśli potrzebujecie mniej, możecie podzielić składniki przez 2. Zaczynamy od wkruszenia do dużej miski 50 g świeżych drożdży. Do pączków lepiej jest używać świeżych drożdży niż suszonych. Do pokruszonych drożdży dodajemy 1 łyżkę stołową cukru. Mieszamy, żeby cukier oblepił trochę drożdże. Teraz wlewamy 250 ml, czyli 1 szklankę ciepłego mleka. Mleko ma być ciepłe, ale nie gorące. Do oddzielnej miski wsypujemy 550 g, czyli niecałe 3 i 1/2 szklanki mąki pszennej tortowej. Zabieramy z tej miski 6 czubatych łyżek stołowych mąki i wsypujemy je do drożdży z cukrem i mlekiem. Mieszamy wszystko łyżką, a następnie za pomocą trzepaczki staramy się rozbić większość grudek. W ten sposób zrobiliśmy zaczyn drożdżowy. Teraz przykrywamy go ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 15-20 minut do wyrośnięcia. Kiedy zaczyn drożdżowy sobie rośnie, zagotowujemy odrobinę wody w średnim garnku, a do mniejszego garnka wrzucamy 7 żółtek z jajek. Mniejszy garnek z żółtkami kładziemy na większy tak, aby mniejszy garnek nie dotykał wody dnem. Zmniejszamy ogień, żeby woda tylko lekko się gotowała pod spodem i ubijamy mikserem żółtka z cukrem na parze. Cukier dodajemy stopniowo w trakcie ubijania. Ubijemy do momentu, aż masa będzie jasna i takiej konsystencji, jak pokazuję na filmiku. Gdy żółtka z cukrem mamy ubite, odstawiamy je do lekkiego przestygnięcia, żeby nie były gorące, tylko lekko ciepłe. W międzyczasie w rondelku rozpuszczamy 65 g masła i też studzimy, żeby było ciepłe, ale nie gorące. Zobaczcie, jak pięknie w tym czasie urósł nasz zaczyn. Bierzemy mikser lub robota kuchennego i zakładamy haki do wyrabiania ciasta. Możecie też robić to ręcznie, ale ostrzegam, że ciasto się mocno klei do rąk i trzeba je długo wyrabiać, więc łatwiej użyć któregoś z tych urządzeń. Teraz bierzemy naszą miskę z mąką, z której wcześniej zebraliśmy 6 łyżek i wsypujemy ją całą do zaczynu. Włączamy mikser i chwilę wyrabiamy nim ciasto. Teraz wlewamy do miski żółtka ubite na parze z cukrem i dalej wyrabiamy ciasto. Po chwili dolewamy jeszcze 65 g rozpuszczonego wcześniej w rondelku masła i wyrabiamy mikserem aż do ładnego połączenia składników, tak jak na filmiku. Wyłączamy na chwilę mikser, bierzemy spirytus i wlewamy 2 łyżki stołowe spirytusu do naszego ciasta. Dzięki spirytusowi pączki nie będą tak mocno chłonąć oleju podczas smażenia. Niektórzy zastępują spirytus wódką, rumem, octem lub sokiem z cytryny, ale nigdy nie próbowałam tych sposobów, więc nie wiem, jak to się sprawdza. Jeśli próbowaliście, podzielcie się w komentarzu, czy też to faktycznie działa. Od momentu wlania spirytusu wyrabiamy jeszcze ciasto 10-15 minut. Nie ma co skracać tego czasu, bo podczas ubijania ciasto się napowietrza i pączki są bardziej puszyste. Jak widzicie, ciasto wychodzi gęste i klejące. Takie właśnie powinno być, jeśli chcecie, żeby pączki nie były zbite i ciężkie. Ściągamy z haków ciasto, przykrywamy miskę ściereczką i stawiamy w ciepłe miejsce na 1,5 godziny do nawet 2 godzin, żeby ładnie wyrosło. Ja na ten czas pojechałam sobie na miasto. Po powrocie zobaczyłam, że miska była zbyt mała i ciasto próbowało już wyjść na spacer, więc lepiej weźcie większą miskę niż ja. Ciasto, które wyszło z miski, wkładamy do niej z powrotem i oprószamy blat mąką. Chwilę ręką mieszamy ciasto i przekładamy na oprószony mąką blat.
Ciasto oprószamy od góry mąką, strzepujemy nadmiar ręką i wałkujemy na grubość około 2 cm. Teraz za pomocą szklanki będziemy wycinać krążki z ciasta. Warto przed każdym krążkiem włożyć górę szklanki do mąki, żeby nie przylepiała się do ciasta podczas wykrawania. Po wycięciu krążków ponownie będziemy zagniatać ciasto, znów będziemy wałkować na 2 cm grubości i wycinać kolejne krążki. Robimy tak do momentu, aż skończy nam się ciasto. Końcówkę można ręcznie uformować w kształt krążka. Tak wycięte krążki układamy na blacie opruszonym mąką, żeby się nie przykleiły. Przygotowane krążki przykrywamy ściereczką i zostawiamy na około 30-40 minut do wyrośnięcia. Krążki ładnie wyrosły, więc zabieramy się za smażenie. Tradycyjnie pączki smaży się na smalcu, ale możecie użyć też oleju roślinnego. Ja zdecydowałam się na smalec. Olej rozgrzewamy na patelni, w garnku lub frytkownicy. Najlepiej jest smażyć pączki mając pod ręką termometr, którym będziecie sprawdzać temperaturę tłuszczu. Powinna wynosić ona między 170 a 180 stopni Celsjusza. Ja niestety zgubiłam termometr do mierzenia temperatury potraw, więc rozgrzewam olej na oko. Dlatego niestety pierwszy mój pączek wylądował w zbyt słabo rozgrzanym tłuszczu. Odczekałam chwilę i wrzuciłam kolejne pączki dopiero wtedy, gdy zobaczyłam, że ten pierwszy zaczął się ładnie rumienić od spodu. Temperatura oleju nie może być zbyt mała, bo pączki pochłoną więcej tłuszczu. Nie może być też zbyt wysoka, bo pączki za mocno się spieką z zewnątrz, a w środku będą surowe. Pączki smażymy z każdej strony po około 1,5 do 2 minut. Gotowe pączki przekładam na kratkę od piekarnika wyłożoną ręcznikiem papierowym. Smażymy tak każdą kolejną porcję pączków. Tak prezentują się usmażone pączki. Jak widzicie, mają jasną obwódkę dookoła, co znaczy, że są lekkie i puszyste. Pączki odkładamy do wystudzenia. Gdy wystygną, zabieramy się za nadziewanie ich wybranym nadzieniem. W moim przypadku jest to marmolada owocowa. Nie mam specjalistycznej szprycy do nadziewania, więc posługuję się rękawem cukierniczym z założoną długą, prostą końcówką. Rękaw wypełniamy wybranym nadzieniem, sprawdzamy jak szybko wychodzi przez końcówkę, wbijamy w pączka i równomiernie rozprowadzamy nadzienie w środku, kierując końcówkę w różne części pączka. Nadziane pączki odkładamy na bok i nadziewamy kolejne. Korzystając z foliowego rękawa cukierniczego, musicie robić to z wyczuciem, bo może Wam pęknąć. U mnie tak się stało, więc wymieniłam rękaw i kontynuowałam nadziewanie pączków. Gotowe pączki posypujemy cukrem pudrem lub polewamy lukrem czy też polewą. Tak prezentują się nasze gotowe pączki. Smakują jak prawdziwe pączki, nie mają sztucznych dodatków, są puszyste i naprawdę smaczne. Jeśli przepis na domowe pączki jak u babci się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach. Zachęcam Was też do zasubskrybowania mojego kanału, tam znajdziecie więcej smacznych przepisów pokazanych krok po kroku. Jeśli macie pytania, śmiało pytajcie, chętnie odpowiem. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!